Czy mop elektryczny za ponad 700 zł naprawdę przyspiesza pracę? A może to tylko kolejny wymysł, aby wyciągnąć od Ciebie kasę? Dziś przyjrzę się rynkowej nowości, jaką jest Philips OneUp z serii 5000 i sprawdzę, czy rzeczywiście ułatwia sprzątanie, jak radzi sobie z zaschniętymi plamami i co go wyróżnia na tle zwykłego mopa. Sprzęt przyjeżdża do nas w niewielkim kartonie, dobrze zapakowany, a jego montaż polega głównie na przykręceniu jednej śruby mocującej. W zestawie otrzymujemy także mopa z jedną nakładką i jeden pojemnik z detergentem. Urządzenie wygląda niemal identycznie jak klasyczny mop, ale ma w sobie ważne innowacje, które naprawdę zmieniają sprzątanie. Zamiast wiadra mamy tutaj dwa pojemniki. Jeden na czystą i drugi na wodę brudną. Dzięki temu nie trzeba już co chwilę biegać po nową wodę, no bo wszystko dzieje się w pełni automatycznie. Zbiornik na czystą wodę ma 281 ml, a ten na brudną 187. Mimo tych dodatków mop zachowuje pełną elastyczność. Zamontowane zbiorniki w żaden sposób nie ograniczają jego ruchów, a całość jest świetnie zaprojektowana. Dzięki głowicy obracającej się o 360 stopni możemy wjechać nim praktycznie w każdy zakamarek, dokładnie tak jak zwykłym mopem, no tylko że szybciej i wygodniej. Dzięki grubej, miękkiej i wyjątkowo chłonnej nakładce oraz technologii OneUp działanie tego urządzenia jest naprawdę proste i skuteczne. Mop sam automatycznie zasysa brud z nakładki, a następnie nasącza ją czystą wodą, więc koniec z rozmazywaniem plam po całej podłodze. Dodatkowym plusem jest także pojemnik na czystą wodę, który ma specjalne miejsce na skoncentrowany detergent. To znacznie ułatwia dozowanie, po prostu raz naciskamy przycisk na zbiorniku, a 1 ml detergentu trafia dokładnie tam, gdzie trzeba. Jedna taka buteleczka starcza aż na 40 takich dozowań. Ma on ładny zapach, a w takiej ilości naprawdę świetnie się sprawdza. Nie da się go tutaj otworzyć, więc dolewanie tam innych płynów jest zupełnie niemożliwe. Gdy już wykorzystamy taką buteleczkę, można go dokupić w cenie około 100 zł, gdzie otrzymujemy zapas dwóch takich małych opakowań. Na przednim panelu znajdziemy dwa przyciski. Jeden służy do włączenia urządzenia, drugi natomiast do ustawienia stopnia nawilżania. 3 kropki po włączeniu informują nas o poziomie naładowania baterii. Co ciekawe, czas pracy tego mopa wynosi aż do 70 minut, a na jednym zbiorniku jesteśmy w stanie posprzątać nawet do 70 m2 powierzchni. Pod jaśniejszym przyciskiem kryją się dwa tryby pracy. Tryb standardowy oznaczony jest jedną kropką. Delikatnie odświeża powierzchnię i nie moczy jej zbyt mocno, co sprawia, że podłoga schnie w zaledwie 5 do 10 minut. Z kolei tryb intensywny oznaczony jest dwiema kropkami, i to jest prawdziwa broń na uporczywe plamy. Pozwala mocniej namoczyć zabrudzenie i dokładnie je usunąć. Podłoga schnie wtedy nieco dłużej, ale wciąż bez ryzyka zalania jej nadmiarem wody. Gdy bateria się rozładuje, urządzenie łatwo naładujemy za pomocą kabla USB typu C, który znajdziemy w zestawie. Niestety w tym samym zestawie nie znajdziemy za to kostki zasilającej, więc trzeba ją dokupić osobno. Zapewne większość zachodzi w głowę, jak wygląda użytkowanie tego sprzętu na co dzień. Całość jest banalnie prosta. Napełniamy pojemnik czystą wodą, wtłaczamy detergent do zbiornika, klikamy przycisk na urządzeniu, no i tak naprawdę możemy zacząć działać. Sprzętem manewruje się wygodnie, choć trzeba przyznać, że jest wyraźnie cięższy niż zwykły mop. Waży 1,9 kg, a do tego trzeba jeszcze doliczyć wodę w zbiorniku. Na plus nie zostawia smug i świetnie sobie radzi z myciem przeróżnych powierzchni. Co ważne, jest też wyjątkowo cichy. Praktycznie go nie słychać, więc spokojnie możemy sprzątać, nie zakłócając domowego spokoju. Minusem jest to, że nie zbiera za to kłębów kurzu. Dokładnie tak jak klasyczny mop, więc większe zabrudzenia trzeba uprzednio odkurzyć. Ciekawi Was pewnie, na jak długo wystarcza taka jedna nakładka. Producent deklaruje, że powinna wytrzymać około pół roku użytkowania. Koszt nowej to około 100 zł i plusem jest fakt, że nakładkę można łatwo wyprać np. w pralce. Dzięki temu nawet po solidnym sprzątaniu nie musimy jej od razu wymieniać na nową, a spokojnie posłuży ona jeszcze przez długi czas. No dobrze, a teraz może sprawdźmy, jak to urządzenie poradzi sobie z zaschniętą kawą i z nieco bardziej płynną. Test przeprowadziłem na mocniejszym trybie i niespecjalnie musiałem się natrudzić przy mopowaniu zaschniętych plam. Sprzęt rzeczywiście oszczędza znaczną ilość czasu, a mop nie zalewa się wodą. Z mokrym płynem w postaci kawy poradził sobie naprawdę świetnie. Gąbka jest bardzo chłonna i po chwili całość znalazła się w zbiorniku. Nie jest to jednak sprzęt na duże i gęste zabrudzenia typu plama po keczupie czy majonezie, a raczej na odświeżenie podłóg i pozbycie się z niej małej warstwy kurzu.
No i przejdźmy do najważniejszego, czyli do ceny. A cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za to urządzenie, jest niemała, bo obecnie to prawie 750 zł za model z serii 5000, czyli ten z tego odcinka, oraz nieco ponad 500 zł za tańszą wersję z serii 3000. No jak za zwykły mop, to całkiem sporo. Jeżeli jednak ktoś by się zdecydował na ten zakup, warto wiedzieć, że obydwa te modele różnią się głównie 4 rzeczami. Przede wszystkim tańszy model ma krótszy czas pracy na jednym ładowaniu, bo zamiast 70 minut daje nam 50 minut sprzątania. Różnica jest też w powierzchni, jaką ogarniemy. Model z serii 5000 posprząta do 70 m2, podczas gdy jego tańsza wersja tylko do 50. W niej nie ma też możliwości wyborów trybów, bo jest tylko jeden podstawowy. Trzeba liczyć się także z tym, że ładowanie tam trwa aż 8 godzin, podczas gdy w droższym modelu, ten, który znajduje się za mną, ale go nie widzicie, ładuje się tylko w 4 godzinki. Sam sprzęt jest elastyczny, więc można podjechać nim w każdy zakamarek, no ale należy pamiętać, że to nadal jest zwykły mop. Nie wciągnie od większych zabrudzeń, takich jak kłęby kurzu, więc nadal będziemy zobligowani do używania odkurzacza przed umyciem podłóg. Tymczasem mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób Wam pomógł i dzięki za dotarcie do tego miejsca. Sprawdźcie także recenzję tego sprzętu, do której link znajdziecie w opisie. No i oczywiście do zobaczenia już w kolejnym filmie.